Cześć! Troszkę odbiegniemy od naprawy sprzętu audio, gdyż dziś na warsztacie tablet Dell Venue Pro model 7139. Tablet trafił do naprawy na prośbę klienta, nauczyciela, któremu jest on niezbędny do codziennej pracy. Klient uszkodził digitizer i warstwa ekranu dotykowego przestała reagować. Postanowił we własnym zakresie wymienić cały wyświetlacz. Składając tablet, niepoprawnie wsadził taśmę od wyświetlacza do gniazda i załączył tablet. Obraz pojawił się, ale wszystko było wyświetlane, jak powiedział, w formie negatywu. Krótko później przestał wyświetlać obraz na ekranie i tablet był martwy. Ponieważ mam tylko weekend na diagnostykę i naprawę, to wąskie gardło nie pozwoli na kompletną diagnostykę i ściągnięcie części do naprawy. Tak się składa, iż mam na warsztacie uszkodzony model 7130 i postaram się go wykorzystać na części, składając z dwóch tabletów jeden działający. Przy okazji, jeśli naprawa się powiedzie, przeprowadzimy testy wydajności i funkcjonalności oraz odpowiemy sobie na pytanie, czy jest sens kupować tablet Dell Venue Pro z procesorem mobilnym Haswell w 2023. Jeśli spodoba Ci się odcinek, kliknij kciuk w górę i zapraszam do oglądania. Tablet został już zdekompletowany. Tutaj mamy ten uszkodzony wyświetlacz. On tutaj ma, nie będzie widać tego na kamerze, więc nawet nie będę próbował. Natomiast tutaj ma dwie dość głębokie rysy, które uszkodziły całą tą część pracy ekranu dotykowego. W związku z tym odłożymy to na bok, bo to nam nie będzie potrzebne i zajmiemy się zdekompletowaniem tego tabletu. W pierwszej kolejności oczywiście akumulator oraz baterię. Ok, na pierwszy rzut oka tu jest 730, tutaj jest 739. Już widać, że przy położeniu obudowy już jest troszeczkę inna konstrukcja. Zobaczymy, czy pod tą obudową plastikową płyta główna będzie podobna. Patrząc dookoła, widać specjalnych różnic. Oczywiście jest wyłamane. Tak jak mówiłem, że ta sztuka jest uszkodzona. Ona akurat się nie załącza do pracy oraz nie ładuje baterii. Przy okazji może będę miał wolną chwilę, to się po prostu zajmę tym tabletem. Na dzień dzisiejszy on służy jako dawcza część. Jak widać, śrubki są różnych długości. Tutaj przy każdym otworku jest opisana, jaka jest długość śrubki oraz jaki jest gwint. Ok, oba tablety są rozłożone wstępnie. Tutaj mamy 7130, tutaj mamy 7139. Jak widać, są delikatne różnice, szczególnie jeżeli chodzi o tą obudowę plastikową. Tak jak widać, tablet został uruchomiony. Wsadziłem go na czas instalacji Windowsa do bazy, która rozszerza jego możliwości i przy okazji ładuje baterię. Zobaczymy, jak szybko załaduje się Windows. Przeprowadzimy kilka testów i przejdziemy do podsumowania. Ok, tablet już został złożony. Przeprowadzam mały test Cinebench. To troszeczkę potrwa. Natomiast jeżeli chodzi o ogólne wrażenia podczas uruchamiania przeglądarki na przykład, to funkcjonuje to w miarę szybko. Jedyny minus, który zauważyłem teraz w tym momencie, to ciepły ekran. Ekran się w zasadzie nagrzewa na całej powierzchni. Tutaj mamy pokazane temperatury obecnie sensora. Jest ona na poziomie 69 stopni. Cały czas lecimy z testem. Tak jak widać, czasem tu się pojawi w tym okienku o właśnie 68 na czerwono. To oznacza, że niestety nasz procesor nie jest w stanie utrzymać pełnego zegara 1,4 GHz i niestety poprzez temperaturę system zjeżdża z prędkością zegara. Test został zakończony. 536 punktów, tyle osiągnął ten tablecik. Myślę, że stać go na więcej, także otworzymy pokrywę procesora i wymienimy pastę. Myślę, że po tylu latach jest twarda i należałoby ją wymienić. Ściągamy chłodzonko.
Tutaj u góry są cyferki 4, 2, 1, 3. Jak zakładamy chłodzenie, oczywiście dokręcamy śruby 1, 2, 3, 4. Natomiast jak odkręcamy, to w przeciwnej kolejności. Pasta nie jest najgorsza, ale ten heat pipe widział lepsze dni. Wymienimy go z dawcy. Wykonaliśmy małą modyfikację BIOSu. Jak to wykonać? Zamieszczę link pod filmem. I teraz ruszamy z kolejnym testem. Zobaczymy, o ile punktów się podniesie. Test zakończony. Widać, że modyfikacje BIOSu przyniosły skutek. Tym razem mamy 700 punktów. Czuję, że jeszcze będzie można coś wycisnąć z tego tableta. Dlatego też wprowadzę jeszcze kilka modyfikacji w BIOSie i zobaczymy, jak wpłyną one na wydajność samego tabletu. Podsumowanie. Tablet trafił do mnie martwy, diagnostyka i naprawa. Ściąganie części odpadało, gdyż miałem wąskie gardło czasowe na naprawę. Tablet potrzebny był nauczycielowi do pracy, więc postanowiłem wykorzystać inny tablet Dell Venue Pro, który miałem na części. Wymieniona została płyta główna plus karty, a także pasta na procesorze i chłodzenie. Po tych zabiegach tablet wrócił do żywych. Szybkie przeinstalowanie Windowsa i może wracać do właściciela. Ale zanim to nastąpi, przeprowadziłem jeszcze kilka testów. Czy jest sens go kupować w 2023? Tablet używany kosztuje około 500 do 800 zł. Do zalet można zaliczyć możliwość do kupienia takich akcesoriów jak stacja dokująca, która posiada z przodu wyjście USB, port słuchawek, a także z tyłu dwa kolejne USB, port LAN, wyjście HDMI i wyjście DisplayPort, a także osobne zasilanie, które ładuje tablet wpięty do złącza i zasila tutaj nasze porty USB osobno. Stacja dokująca pozwala korzystać także z monitora zewnętrznego i klawiatury. Można też dołączyć dedykowaną klawiaturę, taką jak ta, z dodatkową wewnętrzną baterią, która przedłuży czas pracy tabletu. Ekran posiada rozdzielczość Full HD i przyzwoitą kamerkę do korzystania ze spotkań Teams. Tablet radzi sobie z oglądaniem filmów i płynnie pracuje podczas przeglądania strony. A fakt, iż pracuje na pełnym systemie Windows 10, który jest wspierany sterownikami ze strony Dell, czyni go bardzo uniwersalną platformą do nauki i zabawy. Niestety są też wady, do których muszę zaliczyć głośną pracę wentylatora chłodzenia procesora. Jeśli tablet ma służyć do spotkań Teams, Skype, to polecam zakup zewnętrznego mikrofonu ze słuchawkami, gdyż wewnętrzny mikrofon wychwytuje szum wentylatorów. Nie mogę nie wspomnieć o znacznie nagrzewającym się ekranie, który może być nieprzyjemny przy dłuższej pracy w rękach. Zainstalowany dwurdzeniowy procesor także nie jest huraganem prędkości. W niektórych aplikacjach wyraźnie się męczy. Wprowadzone przeze mnie poprawki do ustawień BIOS pomogły przyspieszyć tablet o około 30%, ale sądzę, że to będzie chyba raczej szczyt jego możliwości. Pomimo iż sprzęt zadebiutował 8 lat temu, dziś można go nabyć za niewielką sumę. Otrzymamy produkt wciąż zdatny do użytku z pełną licencją Windowsa 10 Home, bijący na głowę w podobnej cenie tablety z procesorami ARM. Jeśli spodobał Ci się odcinek, kliknij kciuk w górę i zasubskrybuj. Do następnego odcinka. Cześć!